Czy jest w dzisiejszych czasach jakiś zawód, który gwarantuje pracę? Chyba nie. Prawdopodobnie nauczyciel języka angielskiego. Informatyk, jakiś inżynier. Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, dlatego, że teraz się tak bardzo rynek pracy zmienia, że trzeba być bardzo elastycznym. Badanie rynku pracy robimy po to, aby zorientować się, jak aktualnie kształtuje się zapotrzebowanie na kwalifikacje, na zawody, na umiejętności, czyli jakiego pracownika rynek w danym momencie potrzebuje najbardziej. Jakie czynniki są ważne dla pracodawcy w procesie rekrutacji? Okazuje się, że w przypadku przedsiębiorców najważniejszy jest staż pracy i doświadczenie zawodowe. W dalszej kolejności ważny jest również wyuczony zawód, natomiast wykształcenie ma marginalne znaczenie. Od 5 lat obserwujemy to, co się dzieje w edukacji i na rynku pracy w Małopolsce i muszę powiedzieć, że znamy ten rynek coraz lepiej. Wiemy o nim, gdzie pracodawcy i kogo chcieliby zatrudnić, jakich kompetencji pracodawcom brakuje. Pojawia się pytanie, po co to robimy? Właśnie chodzi o to, żeby dopasować to, co się dzieje w edukacji, do potrzeb pracodawców. Mam nadzieję, że działania, między innymi te badania, które są realizowane przez Urząd Pracy, będą sprzyjały tworzeniu takich kierunków kształcenia ludzi, szczególnie na poziomie szkół średnich i zawodowych, które będą odpowiadały uwarunkowaniom rynkowym. Kim pan jest z zawodu? Górnikiem. Ja prowadzę własne przedsiębiorstwo. Geodetą. Kim będziesz w przyszłości? Kierowcą. Maklerem giełdowym. Nie wiem. Pracownicy powiatowych urzędów pracy, którzy mają doświadczenie w kontaktach z pracodawcami, ale też z osobami bezrobotnymi, przygotowują taką bardzo krótkoterminową prognozę zapotrzebowania na konkretne zawody i patrzymy, czy te zawody tak naprawdę są w nadwyżce, czy na rynku pracy istnieje równowaga, czy też jest deficyt takich pracowników. To jest informacja ważna nie tylko dla osób bezrobotnych, ale również dla doradców zawodowych, dla osób, które pracują w sąsiednich powiatach. Być może czasem wystarczy przejechać przez granicę powiatu i już osoba bezrobotna może znaleźć pracę w zawodzie, w który jest tam poszukiwany. Jeżeli chodzi o miasto Nowy Sącz, zdecydowanie brakuje kierowców tirów, brakuje osób z doświadczeniem, z kwalifikacjami zawodowymi, to znaczy spawaczy doświadczonych, brakuje pracowników budowlanych, zbrojarzy, cieśli. Idealne zbilansowanie rynku pracy, czyli dopasowanie podaży do popytu, jest niewątpliwie niemożliwe. Tym, co możemy zrobić, to przede wszystkim zwracać uwagę na te mechanizmy, które pozwolą elastycznie dopasowywać zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje do możliwości, jakie daje rynek pracy. Tutaj szczególnie istotnym i ważnym elementem jest kształcenie przez całe życie, czyli ten mechanizm, który pozwala szybko dopasowywać kwalifikacje do kompetencji. W świetle badań, które przeprowadziliśmy pod koniec 2010 roku wśród pracodawców w całej Polsce, okazuje się, że wedle ich opinii największym problemem, jeżeli chodzi o braki kompetencyjne wśród pracowników, są kompetencje zawodowe związane z specyfiką wykonywania pewnych zawodów, konkretnych zawodów. To znaczy elektryk musi się znać na elektryce. Ale oprócz tego, co istotne, pracodawcy zwracali uwagę na braki takich kompetencji jak kompetencje samoorganizacyjne, związane z przedsiębiorczością w potocznym rozumieniu, z pewną innowacyjnością, starannością w wykonywaniu pracy, ogólnie tym, co pracodawcy nazywają pewną motywacją czy chęcią do wykonywania pracy. Weźmy kelnerów na przykład. Dawniej, wspominając choćby zaklęte rewiry, kelner musiał przejść cały szczyt od początku, od bycia na zmywaku, po bycia patronem, który zajmuje się kelnerami. Dzisiaj młody człowiek przychodzi do restauracji w Krakowie i jedyna instrukcja, jaka jest instrukcja, jak ma obsługiwać kasę fiskalną i na tym się kończy całe szkolenie danego pracownika. Ci ludzie później obsługują nas. Ci ludzie nie wiedzą, jak mają nam podać kawę, herbatę. Szkolenia przez całe życie. To połączenie razem ze strukturą mistrz-uczeń da nam na pewno bardzo duże efekty. Jakby każdy dział w naszej firmie ma określony budżet szkoleniowy i chcemy, żeby jakby każdy pracownik miał minimum 3 szkolenia w roku, te, które są potrzebne do wykonywania jego obowiązków, ale także, które pozwolą mu jakby zwiększyć kompetencje, pomogą mu na tym, żeby nie tylko na obecnym stanowisku, ale także na stanowiskach, które w przyszłości będzie miał szansę objąć.
11 lat temu podejmowałam pracę w charakterze dyrektora personalnego. Firma zatrudniała 150 osób. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia 1050 osób i dodatkowo 154 osoby to mamy pracowników młodocianych. Jak sobie radzę z rekrutacją? Proszę Państwa, na pewno opieram się, mam własną bazę danych. Województwo mazowieckie z uwagą obserwuje dokonania Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Kierując Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, posiłkując się dokonaniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, uruchomiliśmy Obserwatorium Rynku Pracy. W tej chwili kończymy już pierwszą fazę naszych badań. Bardzo liczymy na to, że zgromadzone w ten sposób informacje pozwolą dotrzeć do uczniów, pracodawców i wszystkich innych interesariuszy rynku pracy w taki sposób, ażeby wszystkie decyzje na tym trudnym, coraz trudniejszym europejskim rynku pracy podejmowane były świadomie. W tej chwili mieliśmy często taką sytuację, że prowadzone były bardzo szczegółowe i bardzo dobre badania na poziomie naszych obserwatoriów, natomiast trudno nam było znaleźć odniesienie do innych regionów w Polsce, a już do średniej krajowej nie mówiąc, to był jeszcze większy problem. To, co nas obecnie nurtuje, to odpowiadanie sobie na pytanie dlaczego. Dlaczego tak się stało? Dlaczego jest taki kierunek rozwoju? Dlaczego my jesteśmy lepsi, gorsi? Zależy w których dziedzinach. I myślę, że to jest perspektywa następnych lat funkcjonowania obserwatorium. Odpowiedzialnie na takie skomplikowane pytania rozwojowe. Współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy podjęliśmy już 2 lata temu. Jednym z takich wymiernych efektów tej współpracy jest wykorzystanie administracyjnych źródeł danych, informacji pochodzących na przykład z Izby Skarbowej, z urzędów skarbowych, z Izby Celnej, do prognozowania zmian, jakie zachodzą na lokalnym rynku pracy w Małopolsce. Tu nie ma znaku równości pomiędzy badaniem a sondażem społecznym. Badanie to jest systematyczne gromadzenie informacji z różnych źródeł, integrowanie ich po to, żeby udzielić odpowiedzi na pytania, na które trzeba udzielić odpowiedzi, żeby podjąć trafną decyzję. Zajmujemy się tym dla około 50 różnych zawodów. Tak więc nie wszystkie, ale jednak duża część tych najważniejszych zawodów objęta jest tym prognozowaniem długoterminowym. Dostarczamy informacji chociażby systemowi edukacyjnemu, szkołom zawodowym. Każda szkoła zawodowa dostaje od nas informacje o tym, co się dzieje z uczniami, a w przyszłym roku już również z absolwentami ich szkoły. I to nie jest informacja taka ogólna, co się dzieje w Małopolsce, bo wtedy można powiedzieć, że ogólnie jest średnio. Natomiast dyrektor każdej szkoły ma dokładne informacje, co planują jego uczniowie i będzie otrzymywał również taką samą informację, jak ci jego uczniowie radzą sobie na rynku pracy, kiedy opuszczą mury szkoły.